Wiesz, gdzie jest najstarszy ceglany zamek w Polsce? Albo gdzie spoczywa ostatni potomek Piastów? Gdzie zachwycają urocze śledziówki, przepiękne ratusze i wysoki kościół nazywany Niskim? Przekonamy Cię, że warto odwiedzić Legnicę. Jesteśmy pośrodku najstarszego zamku w Polsce. Najprawdopodobniej bynajmniej jednego z dwóch najstarszych obok pobliskiego zamku we Wleniu. Kamienie nie mówią do końca o swoim wieku, dlatego trudno to tak stwierdzić naprawdę i chyba już nigdy się nie dowiemy. Natomiast pionierem, który zbudował obie warownie, jest Bolesław Wysoki z dynastii Piastów. Ciekawe, ile miał wzrostu. Pan przewodnik nam doprecyzował, że w przypadku Legnicy możemy mówić o najstarszym ceglanym zamku w Polsce. Po wielu przebudowach dziś już nieco zatracił swój średniowieczny charakter, choć wciąż prezentuje się efektownie. W tle wznosi się wysoka wieża Piotrowa, która jest najstarszym elementem tutejszego zamku. Zwana jest też Głodową, a to dlatego, że wiąże się z nią pewna legenda. Otóż kiedyś władca tego zamku wyruszył w podróż, a wówczas w lochu więziony był paź Sławek. Władca nakazał rycerzowi Otonowi, aby ten go karmił i zostawił mu ku temu słuszną kwotę pieniędzy. Rycerz niestety pieniążki przetrwonił, a paź zmarł z głodu. Kiedy wrócił władca, okazało się, że przywiózł ze sobą informację, jakoby owy paź był niesłusznie uwięziony i chciał go uwolnić. Niestety okazało się, że od dawna już nie żyje, bo umarł z głodu. Choć rycerz Oton błagał władcę o łaskę, niestety nie uzyskał jej, został wrzucony do owego lochu, gdzie rozkładał się już paź. I tak skonał z głodu obok towarzysza, którego sam zagłodził. Mówi się, że do dzisiaj na zamku słychać błagania owego rycerza. Na zamkowym wzgórzu powstała też kaplica, której relikty można podziwiać, bo zostały odsłonięte. Choć nie jest to najstarsza zamkowa świątynia, ale tej fundamentów jeszcze nie odkryto. Legnicki zamek odparł nawałnicę Mongołów, do czego jeszcze wrócimy i opowiemy Wam o wnuku budowniczego tego zamku. Tymczasem od początku śląskiej gałęzi Piastów przenieśmy się do samego jej końca. Oglądaliście nasz film o brzegu? Jeśli nie, to zachęcam Was. W nim mówiliśmy o tym, że ostatnim męskim potomkiem Piastów był Jerzy Wilhelm. Zmarł bardzo młodo, bo miał zaledwie 15 lat, a jego matka postanowiła uwiecznić jego i cały ród i ufundowała piękne mauzoleum. To pierwsza barokowa grobowa kaplica na Śląsku, która stanowi zarazem pomnik tego znakomitego rodu. Ta perełka została teraz wchłonięta przez kościół świętego Jana Chrzciciela. By przejść przez chroniącą ją kratę, trzeba wykupić niedrogi bilet w Muzeum Miedzi, o którym nieco później. Kaplicę zdobią alabastrowe postaci księżnej Ludwiki, fundatorki, jej męża Chrystiana, wspomnianego syna Jerzego Wilhelma i córki Karoliny. Tutaj też spoczywają doczesne szczątki tejże rodziny. Poza Karoliną, która przeszła na katolicyzm i została pochowana zgodnie ze swą wolą w Trzebnicy. Reszta rodziny wyznawała kalwinizm. Co ciekawe, projekt architektoniczny wykonał włoski budowniczy, którego imię i nazwisko z pewnością zapamiętasz, bo brzmią Carlo Rossi. Zostaw łapkę w górę, za co z góry dziękujemy. Legnica była mocno zniszczona przez radzieckie wojska i tak jak się chodzi po rynku, to widać to bardzo, aż boli, ile tutaj jest nowoczesnych, wciśniętych budynków w Starówkę, w Stare Miasto. Ale zobaczcie za mną prześliczny budynek, podobno sięgający korzeniami XIV wieku, a na nim dekoracja zgrafitowa, którą odkryto w XX dopiero wieku. A kamienica ta nazywa się pod przepiórczym koszem z powodu tego ślicznego wykuszu, który tutaj widoczny jest za mną. W południowej części rynku również znajdziesz kilka niezwykłych budynków, przywodzących na myśl najwspanialsze lata Legnicy. Plejadę otwiera wspaniały stary ratusz, jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Wygląda niczym barokowy pałac z tymi wachlarzowymi schodami, przywodząc na myśl Zamość.
Gdy urzędnikom było w nim już za ciasno, na początku XX wieku wybudowano nowy ratusz, również niezwykle efektowny. Stary natomiast służy jako zaplecze neorenesansowego teatru, który jest do niego przyklejony. Do ratusza kleją się też bardzo urocze kamieniczki śledziowe, ochrzczone przez nasze dzieci mianem krasnoludkowych. To mieszczańskie domy, które pamiętają XVI wiek. Ich nazwa wzięła się stąd, że są bardzo wąskie. A czemu? Bo kiedyś płaciło się podatki od szerokości fasady. Dwie z nich pokrywa dekoracja zgrafitowa, odkryta w XX stuleciu. Tutaj się wrzuca monetę i wtedy spełniają się życzenia. Dawniej studnia służyła jako źródło wody, ale przecież teraz napić się można w przyjemnej kawiarni. Legnica nie odkryła jeszcze przed nami wszystkich wspaniałości, więc odpoczynek się przyda. Nieopodal rynku, w barokowym budynku dawnej kurii opatów z Lubiąża, zorganizowane jest jedyne w Polsce Muzeum Miedzi. Wystawy opowiadają o tym metalu i niezwykłych przedmiotach, które z niego można stworzyć. Od naczyń, ozdób, dewocjonaliów, aż po dzieła sztuki współczesnej. W głównym oddziale Muzeum Miedzi w Legnicy dostępne są 4 wystawy, a muzeum oferuje też kilka innych oddziałów i co ciekawe, polecamy Wam wizytę w środę, bo wstęp jest wtedy bezpłatny. Nam się akurat tak udało. W panoramie miasta wybijają się liczne wieże kościołów. 2 z nich należą do wiekowej katedry, stojącej przy rynku. Warto do niej wstąpić, choćby dla romańskiej chrzcielnicy, renesansowej ambony czy licznych epitafiów wkomponowanych w ściany i filary podtrzymujące stropy świątyni. Intrygująca jest wiekowa płyta nagrobna, bo do dziś nie wiadomo na pewno, którego księcia przedstawia – Ludwika II z żoną czy Wacława I z żoną. Od katedry deptakiem warto przejść się do drugiego okazałego kościoła. Po drodze mijamy sporo kamieniczek, często odbudowanych i stylizowanych na zabytkowe. Kryją ciekawe restauracje, więc daliśmy się skusić. Siedzimy sobie w knajpce w Legnicy, nazywa się Ponad Czasem. Na deptaku bardzo klimatyczne, a ceny też przystępne. Co ciekawe, oferuje podpłomyki, czyli swoistą polską pizzę. Są też makarony i co ciekawe, gofry na słono. Jest pan Boczek, pani Wege i pan Boczniak. A pan Boczek brzmi prawie jak Bóg po śląsku. Tak dochodzimy do najstarszego zachowanego kościoła w Legnicy. Drewniany kościółek powstał tutaj jeszcze za czasów Bolesława Wysokiego. Z czasem przejęli go ewangelicy i to oni do dziś się nim opiekują. Ogromna to świątynia, jej wieże sięgają 62 metrów, a mimo to o obiekcie mówi się nieraz kościół niski. Bierze się to stąd, że stoi w dolnej części miasta. Na jednej z wież przygotowano punkt widokowy. Niestety drzwi zastaliśmy zamknięte. W zamian zerknęliśmy na miasto z góry z innego, nietypowego punktu widokowego. Mowa o hotelu Gwarna, w którym się zatrzymaliśmy. Miejsce jest bardzo atrakcyjne, wygodne i świetnie położone blisko centrum. Najlepsza część hotelu czeka na jego dachu. Fajna plaża, knajpka i cudowny widok na miasto. Takiego czegoś jeszcze nie widzieliśmy. A jeśli jednak wolicie plażę z wodą, to polecamy kąpielisko miejskie nad stawem Kormoran. Jest ratownik, można się popluskać, a my możemy sobie odpocząć. Płatna plaża działa w ramach miejskiego OSIR-u. Z pewnością przypadnie do gustu dzieciom, a i nam przydała się chwila odpoczynku w tym upalnym dniu. No i pamiętam, że obiecałam Wam jeszcze opowieść o wnuku księcia Bolesława Wysokiego. To Henryk, który przeszedł do historii jako pobożny. Bitwa pod Legnicą. Słyszał o niej każdy Polak na lekcji historii. To właśnie tutaj w XIII wieku starły się armie 2 światów. Polacy pod dowództwem księcia Henryka Pobożnego starli się z nieznanym dotąd wrogiem, czyli Mongołami. Nasi tą bitwę niestety przegrali, a książę zginął. Matka znalazła jego ciało pozbawione głowy i ubrań, a jak je rozpoznała? Podobno po lewej stopie, bo miał tam 6 palców.
Badania przeprowadzone w XIX wieku potwierdziły to, kiedy otwarto jego grób. Tym samym znaleźliśmy się w miejscowości Legnickie Pole, gdzie według tradycji owa bitwa miała miejsce. Choć Henryk poległ, to jego męstwo nie poszło na marne. Ta bitwa osłabiła wroga i zatrzymała pochód innowierców w tej części Europy i ocaliła Legnicę i cały nasz kraj. A pamięć o bitwie utrzymuje muzeum, które powstało w dawnym kościele. To również jest oddział Muzeum Miedzi, więc pamiętajcie, środa to dobry dzień na zwiedzanie Legnicy i okolic. Za mną okazałe sanktuarium, piękny barokowy twór, ale wcześniej stał tutaj kościół średniowieczny, a jeszcze wcześniej ufundowała tu kaplicę święta Jadwiga Śląska. To właśnie matka Henryka Pobożnego. A dlaczego stanęła ta kaplica? Bo właśnie tutaj znalazła ciało swego syna. Tak święta Jadwiga stała się patronką tej wspaniałej bazyliki. Sanktuarium można zwiedzać za dodatkową opłatą w kasie muzeum. W środku czaruje barokowy wystrój ze wspaniałymi polichromiami na podniebieniach sklepień. Przyległe do kościoła budynki to dawny benedyktyński klasztor. Obecnie mieści się tu dom opieki społecznej, ale w przeszłości działała tu m.in. szkoła kadetów, do której uczęszczał Czerwony Baron, as przez tworzy z czasów I wojny światowej, o którym usłyszeliśmy niegdyś w Świdnicy. A jeśli spodobała Ci się Legnica, to zdecydowanie polecamy Ci również Brzeg. Pozdrawiamy!